Cześć, mówi Asia z OnTable. Na moim stole widzicie już planszę do gry DH. Za chwilę opowiem Wam o jej zasadach. Na koniec tego materiału zobaczycie unboxing, a teraz przygotowanie do gry. Pierwsze, co musimy zrobić, to ustalić, ile osób będzie grało, a następnie w tym kontekście dobrać odpowiednią ilość kryształów. Przy dwóch grających osobach będzie to 20 kryształów, przy trójce zasiadających do stołu osób 30, natomiast przy 4 osobach grających to 40 kryształów, czyli po 10 na każdego gracza. Grając w dwie osoby rozkładamy jedną planszę, natomiast kiedy rozgrywamy wersję multiplayer, czyli do stołu zasiadają 3 lub 4 osoby, dokładamy drugą taką samą. Rozgrywając kampanię odwracamy planszę na drugą stronę. Teraz gracze sięgają do talii frakcji i wybierają sobie składy, czyli drużyny. Figurki tych jednostek za chwilę pojawią się na planszy. W rozgrywce dwuosobowej wybieramy 5 składów. Układamy karty jednostek w dolnej części planszy, wyznaczonych do tego miejscach. Składy mogą być takie same lub każda inna. W wariancie multiplayer, czyli gdy do stołu zasiadają 3 i 4 osoby, wybieramy 4 składy. Następnie przy każdej karcie będziemy układać znaczniki tarczy symbolizujące poziom życia naszej jednostki. Przy każdej jednostce pojawi się tyle znaczników tarcz, ile wyznacza cyfra na ikonie, a więc w przypadku naszego lidera będą to 4 tarcze. Następnie gracze wybierają miejsce na swoją bazę, a także na źródła kryształów. Oczywiście rozpoczyna gracz będący pierwszym graczem, a później jego przeciwnik. Źródła kryształów od bazy muszą leżeć w miejscu oddalonym o 2 pola, podobnie jak baza od bazy i źródła od źródeł. Teraz następuje moment rozłożenia naszych jednostek na planszy. To, co jest istotne, to to, że nie mogą jednostki przylegać ani do bazy, ani do źródeł kryształów, czyli nie mogą być w pozycji base to base, również względem siebie. Jeśli natomiast rozkładamy drużyny składające się z kilku jednostek, tak jak na tym przykładzie 3 pojedyncze, muszą one do siebie przylegać i muszą wszystkie znajdować się w obrębie jednego pola. Rozkładając niektóre figurki na naszej planszy, musimy zwrócić szczególną uwagę, aby granica naszego pola nie przecinała podstawki. Prawidłowa pozycja to na przykład taka lub taka. Figurka mieści się wówczas w obrębie jednego pola. Każdy z graczy otrzymuje żetony punktów zwycięstwa, 10 na gracza. Przekazujemy je naszemu przeciwnikowi w chwili, kiedy pokona nas zgodnie z liczbą na tarczy, a więc jeśli przeciwnik pokona mojego lidera, muszę oddać mu 4 punkty zwycięstwa. Oczywiście gracz posiadający największą liczbę punktów zwycięstwa na koniec gry wygrywa. Z przygotowanej wcześniej puli kryształów gracze dobierają odpowiednią ich ilość i umieszczają w aktywnej strefie. Dwójka grających otrzyma 2 kryształy. W wariancie multiplayer przy 3 grających każdy gracz będzie miał 3 kryształy i 4, kiedy zasiadają 4 osoby do stołu. Wyjątek stanowi sytuacja, w której gracz ma jednostki elitarne w swoim składzie. Jak na moim przykładzie, każdy z grających otrzyma dodatkowe 2 kryształy. Po wyborze frakcji każdy z graczy otrzymuje pulę kart, spośród których wybiera sobie karty akcji do swojej talii. W zależności od liczby grających będzie to 25 kart, kiedy do gry zasiadają 2 osoby oraz 15, gdy przy stole gra 3 lub 4 graczy. Naszą wybraną talię układamy w tym miejscu i na początku każdy gracz dociąga sobie 3 karty na swoją rękę, z którymi startuje. Dodatkowe akcje zapewnia nam jeszcze karta baneru, czyli naszego sztandaru. W każdej frakcji będą to inne zdolności, raz na turę możemy ich użyć i wówczas przekładamy kartę, co oznacza, że została ona zużyta. W fazie pasywnej możemy znów ją odwrócić. Ta karta umieszczana jest w tym miejscu na planszy. W grze występują 2 rodzaje kości, to żółta bezpłatna kość oraz czerwona, za użycie której musimy zapłacić 1 kryształem. Na żółtej kości maksymalny wynik, jaki możemy wyrzucić i dodać do siły ataku bądź obrony, to 4, zaś na czerwonej to 6. Na obu kościach znajdują się ścianki, na których mamy
wyniki w kółkach po ich wyrzuceniu, mamy dwie możliwości. Możemy taki wynik przerzucić lub zrezygnować z przerzucenia i odświeżyć nasz zużyty kryształ, a więc przesunąć go ze strefy zużytej do naszej aktywnej. Gracze naprzemiennie odbywają tury. Sami decydują, czy będzie to tura aktywna, czy też pasywna. Co gracz może zrobić w turze aktywnej? Może przede wszystkim zagrać kartę akcji ze swojej ręki. Może również aktywować swoją jednostkę, na przykład przemieścić jedną z nich o jedno pole w kierunku źródła kryształu, aby w turze pasywnej móc pobrać kryształ, lub przemieścić jednostkę w kierunku swojego przeciwnika i zaatakować go. Może także odrzucić jedną kartę z ręki i pobrać nową ze swojej talii. Zawsze dobieramy do 3 kart na rękę. Karty akcji składają się z 2 części. U góry mamy zdolność, którą możemy wykorzystać do dowolnej jednostki, a tu widnieje jej koszt, czyli 1 kryształ. W dolnej części mamy zdolność dedykowaną do konkretnego bohatera i w tym przypadku koszt tej zdolności to 2 kryształy. W niektórych frakcjach, jak choćby u mojego przeciwnika, występują karty akcji, które opłacamy żetonem ładunku, a żetony te pozyskujemy płacąc kryształy. Kartę taką dokładamy do konkretnej jednostki i stanowi ona jej zdolność specjalną. Ładunki na karcie umieszczamy w fazie pasywnej. Na czym polega faza pasywna? To moment, kiedy będziemy odświeżać nasze zużyte kryształy. Jeśli wykorzystamy nasz sztandar, to też możemy odwrócić go na aktywną stronę. Kiedy nasza jednostka przylega bezpośrednio do źródła kryształu, w fazie pasywnej możemy uzyskać dodatkowy dochód, czyli dodatkowy kryształ za każde źródło, z którym graniczy nasza jednostka. Każda jednostka w swoich statystykach ma możliwość ruchu. W tym przypadku to 1 ruch, co oznacza, że ta jednostka może przemieścić się o jedno pole. Mój liter zgodnie ze statystykami może przemieścić się o 2 pola, a więc przemieszczając się w tę przestrzeń rozpycha figurki, które znajdują się już na tych polach i umieszcza je na sąsiednich. Nie jest to jednoznaczne z rozpoczęciem walki, o tym decydują gracze. Jak rozpatrujemy atak? Atakującym jest mój lider, posiadający wartość inicjatywy na poziomie 1. Porównujemy ją z inicjatywą przeciwnika. Jeśli jest ona wyższa, to przeciwnik będzie jako pierwszy rzucał kością ataku. Wybiera on więc kość bezpłatną żółtą lub płatną czerwoną, a wyrzucony wynik będzie dodawał do swojej siły ataku. Gracz decyduje się rzucić kością żółtą, wyrzuca wynik 2, który sumuje, a więc atakuje z wartością 5. Ja, mimo że jestem atakującą, muszę teraz się obronić, więc sprawdzam swoją wartość obrony. Jest ona na poziomie 0, a zatem, aby wybronić się, muszę rzucić kością czerwoną, za którą muszę zapłacić kryształ. W tym momencie mam możliwość przerzucenia wyniku lub zrezygnowania z przerzucenia i gdybym miała zużyte kryształy, mogę 1 odzyskać. Przerzucam jednak ten wynik. Udaje mi się wyrzucić wartość 5. To oznacza, że dodaję to do wartości mojej obrony. Wynosi ona 0, więc tak naprawdę wartość mojej obrony to 5. Jest ona zbyt niska, więc nie udało mi się obronić przed atakiem przeciwnika, co oznacza, że muszę pozbyć się jednej tarczy, czyli jednego mojego życia. Natomiast mój przeciwnik zgodnie z wartością na tarczy tej jednostki otrzymuje 4 punkty zwycięstwa. Jeśli atakującym jest czerwony lider i chce zaatakować mnie, a w statystykach posiada 2 punkty inicjatywy w stosunku do mojego 1 poziomu, to on jako pierwszy będzie rzucał kośćmi. Sięga po żółtą bezpłatną kość i wyrzuca wynik 1, który dodaje do swojej wartości ataku, a więc atakuje mnie z wartością 4. Moja wartość obrony wynosi 0, a więc decyduję się zapłacić kryształ oraz sięgnąć po czerwoną kość. Udaje mi się wyrzucić wariant 6, czyli bronię się tak naprawdę z wartością 6, a więc udaje mi się odeprzeć ten atak. Ponieważ obroniłam się, mam możliwość rewanżu. Wybieram, którą kością będę rzucała
Sięgam po żółtą bezpłatną. Za przerzucenie wyniku żółtą kością muszę jednak zapłacić kryształ. Wyrzuca wynik 4 i dodaję do wartości swojego ataku. W ramach ataku jeden raz można zaatakować przeciwnika, chyba że zdolności specjalne danej frakcji mówią inaczej. To, jak rozwinie się sytuacja na tej planszy, zależy już od obranych przez graczy taktyk oraz jakie jednostki uczestniczą w rozgrywce.